Cześć, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj skupimy się na nowych pomadkach marki Semilac. Tak, Semilac wypuścił pomadki i są to płynne, matowe pomadki. Jest to kompletna nowość, jeśli chodzi o markę Semilac, dlatego że jak wiemy, wypuszczali do tej pory tylko lakiery hybrydowe i akcesoria właśnie do wykonania manicure hybrydowego. I tym razem marka właśnie bardzo fajnie, że rozwinęła swoje skrzydła, rozwinęła się i postanowiła stworzyć również pomadki. Ja jestem mega podekscytowana, dlatego że już je zaczęłam testować. Dzisiaj też mam na sobie jedną z nich i to jest mój ulubiony kolor z całej chyba tej gamy. Mam tutaj 18 kolorów tych pomadek. Marka Semilac stworzyła właśnie kolekcję pomadek matowych, dlatego żeby fanki kolorów lakierów hybrydowych mogły przenieść swoje ulubione odcienie właśnie na usta. Ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, ponieważ testuję te pomadki już od jakichś 2 tygodni i naprawdę jestem zachwycona i dzisiaj właśnie pokażę Wam słocze wszystkich odcieni oraz zrobimy sobie krótką recenzję. Zacznijmy może od opakowania. Pomadki przychodzą generalnie do nas w takim czarnym, klasycznym kartoniku, a sama pomadka jest zamknięta w takim flakonie z widocznym odcieniem, czyli po prostu jest to przeźroczyste opakowanie. Mamy tutaj taką srebrną końcówkę przy samej skówce i skówka jest czarna. Jest to wszystko bardzo takie klasyczne, proste, a jednocześnie eleganckie. No i oczywiście na opakowaniu mamy napis Semilac. Dalej, jeśli chodzi o aplikator, jest to klasyczny aplikator, taki jaki mamy właśnie w pomadkach matowych. Jest to wykręcany aplikator na takiej długiej pałeczce i sama końcówka aplikatora jest zakrzywiona, bardzo prosta do aplikacji. Ja te pomadki aplikuję bez pomocy pędzelka na swoje usta i też aplikuję je prosto właśnie z opakowania, bez użycia konturówki, bo naprawdę są bardzo łatwe w użyciu. Aczkolwiek zauważyłam, że dwa tutaj kolory takie bardzo intensywne i jasne. Mam tutaj na myśli 024 Vibrating Tomato oraz True Pink 049. Te kolory aplikują się odrobinę trudniej, dlatego że właśnie są bardzo jasne i delikatne prześwity powstają podczas nakładania tej pomadki na usta i wtedy musimy je sobie trochę bardziej uzupełnić, ale poza tym aplikacja jest naprawdę bardzo prosta i przy pozostałych kolorach nie zauważyłam tego problemu. One się nakładają bez żadnego najmniejszego kłopotu i pigmentacja jest po prostu powalająca i od razu przy jednym nałożeniu kryją w całości kolor naturalny naszych ust. Kolejna sprawa, trwałość, bo to jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o pomadki, zwłaszcza o pomadki takie w intensywnych kolorach, a tutaj tych kolorów mamy naprawdę dużo takich fajnych, letnich, bardzo intensywnych, czy to właśnie na lato, czy na wiosnę. I przy takich kolorach fajnie, jak ta trwałość jest duża i naprawdę jak te pomadki trzymają się na naszych ustach bardzo długi czas i tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja jej testowałam, tak jak mówię, już wiele razy i pomadka trzyma się na ustach bez problemu, tak około 5 godzin i wtedy, jeśli na przykład coś zjem albo się napiję, to delikatnie ściera się od środka, ale nie jest to tak bardzo wyraźny efekt, jest tylko delikatne wytarcie tutaj od środka, tak jak to bywa przy klasycznych wszystkich praktycznie pomadkach matowych i wtedy wystarczy delikatnie wklepać, ja tak to robię, po prostu wklepuję tutaj odrobinę koloru i delikatnie nakładam to palcem, żeby to uzupełnić w taki ładny, estetyczny sposób, no bo jak wiemy, pomadki matowe, one nie są nawilżające takie w płynie, tylko one zastygają mocno na ustach, więc ciężko jest to jakby po prostu nałożyć prosto aplikatorem, żeby był ładny efekt, aczkolwiek tak jak mówię, ja wklepuję sobie to palcem i wtedy jest naprawdę fajny efekt. No i właśnie przy takiej jakby reaplikacji tą pomadkę możemy spokojnie nosić na sobie na ustach przez cały dzień, chociaż ja zawsze polecam przy pomadkach właśnie tego typu, matowych, typowo zastygających, bo one zastygają po prostu w kilka sekund i trzymają się na ustach bardzo długo, no to najlepiej, jeśli mamy możliwość i chcemy poprawić sobie aplikację, najlepiej jest zetrzeć całą i nałożyć ją jeszcze raz, ale tak jak mówię, dla chcącego nic trudnego i można tutaj sobie ładnie w estetyczny sposób wklepać tą pomadkę z powrotem w usta. Kolejna bardzo ważna sprawa to jest to, jak ta pomadka się nosi i jakie jest uczucie na ustach, bo jak wiemy, przy pomadkach matowych, no czasami jest naprawdę ciężko i te pomadki są wysuszające, wchodzą w usta, robią taką rodzynkę, ściągają naszą skórę, a te pomadki
naprawdę uwierzcie mi, że na ustach są bardzo komfortowe. Jak widzicie, ja teraz bez żadnego problemu do Was tutaj mówię, mogę się uśmiechać i nic mi nie wchodzi w zmarszczki, nie wysusza do tego stopnia jak niektóre pomadki, że po prostu one pękają na ustach, jak nie wiem, uśmiechniemy się szeroko, czy mówimy, one czasami pękają właśnie w tych miejscach, gdzie mamy takie zmarszczki małe na ustach. Z tymi pomadkami nic się nie dzieje i naprawdę uczucie jest bardzo komfortowe, dlatego że ta formuła jest też bardzo płynna, dzięki czemu jest naprawdę bardzo, bardzo lekka. Nie ma w ogóle uczucia ciężkości. Ja praktycznie nie czuję tej pomadki, tak jak mówię. Jak złączę usta, ona się nie klei, jak już oczywiście zastygnie. Czuję delikatną, lekką warstwę na ustach, także naprawdę pomadki są bardzo komfortowe. Ja wiem, że tego typu filmy są różnie odbierane, bo tutaj zachwalam tak naprawdę ten produkt, ale naprawdę jestem zachwycona i uwielbiam te pomadki i teraz często na pewno będziecie widywały je na moich ustach, dlatego że zakochałam się też w kolorach. Gama kolorystyczna jest naprawdę szeroka. Tak jak powiedziałam, ja tutaj mam 18 kolorów i szczególnie trafiły do mnie te takie bardzo żywe odcienie, chociaż jak wiecie, ja raczej sięgam po takie neutralne, zgaszone róże, po nudziaki, ale właśnie z tej gamy, może też dlatego, że pogoda za oknem jest niesamowita i nastraja do eksperymentów i też do trochę zabawy kolorem i właśnie zakochałam się tutaj w tych odcieniach takich bardzo intensywnych i ten, który mam teraz na ustach, to jest mój ulubiony odcień z całej serii i dzisiaj na pewno sobie w nim wyjdę, bo po prostu jestem zakochana, jak on wygląda i na lato no to jest idealny kolor. U nas jest dzisiaj 29 stopni, więc no lato, jakby nie patrzeć. I jest to odcień numer 006 Classic Coral. I to jest właśnie mój ulubiony odcień, a takie jakbym mogła Wam jeszcze inne polecić, które bardzo lubię, to z takich neutralnych. Fajny jest Pink Rose, dlatego że to jest taki... No nie jest do końca neutralny, to jest róż, ale to jest taki róż, który mimo tego, że jest jasny, to on jest dosyć intensywny, taki żywy, właśnie fajny, taki dosyć neutralny odcień na lato, dlatego, że on ma w sobie trochę tego pigmentu, a z takich typowych nudziaków Indian Roses jest przepiękny, jest fajnym, zgaszonym odcieniem chłodnego różu i ja też bardzo sobie upodobałam i najczęściej nosiłam właściwie tą pomadkę, jest to Burgundy 527, naprawdę przepiękny odcień. To jest już trochę ciemniejszy taki nudziak. Nie jest on typowo w odcieniu burgundu czy borda, jak same widzicie, to jest taki ciemny róż z domieszką trochę brązu w sobie. Fajny taki zgaszony odcień, naprawdę bardzo ładny. No i tak jak mówię, wszystkie tutaj te czerwienie, korale, róże naprawdę są świetne i wyglądają na ustach genialnie. Ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem nowego produktu marki Semilac i na pewno te pomadki będą gościć częściej na moich ustach. I teraz chciałabym Wam pokazać właśnie jeszcze wszystkie słocze pomadek na dłoni, na skórze po prostu i na moich ustach, żebyście widziały, jak one prezentują się po prostu przy makijażu na ustach. Także zachęcam do obejrzenia słoczy.
Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, po więcej filmów i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, buziaki, hej! I think that